Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Indii. Moje dwa ostatnie dni były takie spokojne. Zająłem się sklejaniem filmów, montażem, no też nie wrzucaniem, bo mam bardzo słaby internet, więc żeby mieć te filmy, które chcę skleić, muszę iść do kawiarni, ściągnąć w kawiarni chmury zdjęcia, dopiero pójść do pokoju, skleić film 1, 2. Mam teraz 2 sklejone, więc wracam teraz do kawiarni, żeby te filmy dodać. W kawiarni jest trochę lepszy internet. No to też nie jest tak, że jest jakiś mega super, no ale pójdę, posiedzę 2-3 godziny i te filmy się dodadzą. Ale najpierw muszę coś zjeść. Tutaj widzę, jest jakaś kawiarnia. Kawiarnia, restauracja, można powiedzieć. Zaraz zobaczymy, co tutaj mają w menu. Podpytałem trochę tutaj panów, którzy tu siedzą, podpowiedzieli mi i zamówiłem już sobie momosy, to znacie, a teraz wezmę sobie, się nazywa sabji. Taka nazwa. Tak wygląda mój zestaw. To jest te sabji. To wygląda jak groch rozgotowany, a nawet ziemniaki widzę. No i do tego momosy. Zapłaciłem za ten zestaw 2,20 zł, jeszcze dolewka sabji była, także dobre połączenie te pierogi z tym sosem. Jestem już w kawiarni, dodaję 2 filmy. Jeden pokazuje godzina, 2, drugi pokazuje 2-3, bo jeden jest dłuższy, drugi krótszy, także myślę, że tu posiedzę ze 2 godziny. Zeszło mi nie 2, a 4 godziny w tej kawiarni, ale filmy mam już dodane, także no też już jest po porze obiadowej, więc zbliżam się bardziej do kolacji. Witajcie telewidzowie kolejnego i ostatniego dnia, pełnego dnia z Gangtok. Dzisiaj jeszcze tutaj zostaję. Jutro chcę stąd wyjechać do jeszcze innej miejscowości, trochę bardziej na północ. No i muszę jedną sprawę dzisiaj załatwić. Dużo jeepów tam nie podróżuje, więc rozmawiałem z właścicielem mojego hostelu. No to powiedział, żebym lepiej sobie dzisiaj poszedł i sobie to zarezerwował, jak chcę jutro rano pojechać, bo mówi, że są tylko 2 jeepy, że jest rano i dopiero jest popołudnie. A po południu, no raczej bym nie chciał dojechać, bo jakbym wziął ten po południu, to dojechałbym no dopiero na wieczór. Jak widzicie, po mnie też do Gangtok dotarło lato. Pokazuje mi na aplikacji, że jest 29 stopni. Myślę, że nie ma tych 29 stopni odczuwalne, bo jesteśmy na 1600 metrach, więc te 29 stopni jest trochę inaczej odczuwalne. Jest nawet taki lekki, chłodny wiaterek, który tutaj mnie tam cały czas smyra. Pierwsza sprawa, najważniejsza, muszę znaleźć bankomat. Ten mój bankomat, gdzie mogę pieniądze wybierać bez żadnych prowizji. To też jest super, zaraz wam pokażę, który, jak go znajdę. No druga sprawa śniadanie i trzecia sprawa, właśnie muszę załatwić ten wyjazd z Gangtok. Widzę już po drugiej stronie deptaka, że jest bank. Tak się nazywa bank. Patrzcie, SBI. Jak będziecie, no to szukajcie takich. Słyszycie ten dźwięk? Tak, to jest dźwięk pieniędzy w Indiach. O, jest moja gotowa. Na całej długości tutaj jakiś remont jest. Wycinają coś już od kilku dni. To też jest fajne. Tutaj jest sklep z ciuchami i patrzcie, no pewnie właściciel wystawia tutaj taką butlę z wodą, no i każdy może przyjść, nalać sobie wody za darmo. Czasami ładunek nie jest jakiś ciężki, ale duży. Zobaczcie, jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Rumunka Adidasa, wielka. Patrzcie, tutaj wejdą, kurde, ze 30 kg. 9 zł to kosztuje, a właśnie się rozglądam i zaraz wam powiem, o co chodzi. Momosy wegetariańskie jadłem, momosy buffalo jadłem, momosy z wołowiną jadłem, momosy z wieprzowiną nie jadłem, jeszcze z kurczakiem jadłem. Także jest kilka opcji. No i widzę, że z wieprzowiną tutaj mają, więc biorę sobie dzisiaj nowość. Tutaj macie właśnie, te biorę stówkę, tylko one nie wyglądają tak jak te, tylko wyglądają na takie pyzy, zobaczcie. I za stówkę jest 5 takich, matko boska, spora porcja, ale pewnie dużo ciasta tam jest. Poszedłem jeszcze sobie kupić butelkę wody, bo oni tutaj mają ostre sosy do tych pierożków. A tak wygląda mój zestaw za 4,50, patrzcie. To jest ten sos ostry. Tutaj dają jakąś rzodkiewkę albo kapustę, jakaś sałatka po prostu. W takim razie test, jak jeszcze nie jadłem takich. Jadłem trochę większe, jeden był w porcji, ale to było z wołowiną. Ale patrzcie, jakie soczyste w środku. Sporo cebuli, to dobrze, bo ja cebulę lubię i ten ostry sos. Okej. O kurna, ale soczyste mięso. Ale gorąco się poparzyłem, śmieją się ze mnie. Tutaj przede mną kolejny szerpa i zauważyłem, że oni bardzo często chodzą w klapeczkach albo w sandałach takich i na boso najczęściej. Powiem wam, że te pierożki bardzo dobre, soczyste mięso, sporo cebuli, takie jak lubię. Trochę przypominające pyzy, tylko bardziej w cieście takim, jak robiliście kiedyś parowańce. U mnie, pamiętam, bywały za dzieciaka parowańce w domu. No to te ciasto właśnie tak smakowało. A teraz mam z jakieś 20 minut przez miasto do miejsca, gdzie odjeżdżają te jeepy. To mi wygląda na jakiś klasztor tybetański. Takie kolory, takie kształty. Co kawałek między budynkami są takie prześwity. Ale też tutaj za wiele nie widać dzisiaj. Zobaczcie, tutaj jest hotel i kasyno od razu. Sikkim, bo tak ten stan się nazywa. No i tutaj hazard jest legalny. Tutaj jest ta kolejka linowa, co nią jechałem.
I powiem wam, niezłe jaja, bo to tylko jeden przystanek. Tam jest stacja dalej. Jestem już w biurze, gdzie kupuję bilet na 7:30 rano. Mam już bilet, ale nie było się bez lekkich problemów. Rano chciałem jechać i bardzo mi na tym zależało, więc no bo tutaj jak się jedzie, no to się jedzie powiedzmy 4 godziny, 5 godzin do tych miejscowości, gdzie ja chcę jechać. Uciekam stąd, bo tu duży ruch. No i problem był taki, że o 7 rano nie było do tego miejsca, gdzie ja chcę jechać, tylko jest jakieś 45 minut przed tą miejscowością, do której ja chcę dojechać, więc i tak się zdecydowałem, no bo pan mi powiedział, że tam bez problemu złapię jakiś sharing taxi, czyli takie dzielone taxi, albo właśnie jakieś jeepy, które jeżdżą też z tamtej miejscowości i z tym nie będzie problemu. Także wszystko udało mi się załatwić w sumie w godzinę. Pieniądze wybrałem, śniadanie zjadłem, bilet kupiłem, więc ładna pogoda, czas na piwo. To jest fajnie rozwiązane, tutaj są taksówki, zajezdnia taka taksówkowa, one są co chwilę zrobione, zobaczcie, nawet tu jest narysowany taki kwadrat, one ciągle podjeżdżają, w jedną i drugą stronę jeżdżą, no i można jechać tam w górę. 2-3 zł płacicie i dojeżdżacie na miejsce. Nawet taniej będzie, bo tam gdzie jadę to będzie złoty 10 kosztowało. Mamy komplet z tyłu, 3 osoby, z przodu 2. Zobaczcie na to, w centrum jest takie pomieszczenie dla matek, które karmią piersią. Nie ma żadnych okien, pewnie w środku jest jakieś światło. Ja się trochę ogarnęłem, wziąłem parasolkę, wyszedłem na dwór, bo tutaj pada co chwilę taka mrzawka. Zapłaciłem też już za swój hostel, za nockę mi wychodziło tutaj 22 zł gdzieś, 500 rupii, więc szedłem jeszcze tutaj na dół na ten deptak, wezmę trochę więcej pieniędzy, bo jadę na północ, bardziej do takiej mniejszej miejscowości i tak się obawiam, czy nie będzie tych bankomatów, bo nie wszędzie można tutaj kartą płacić, choć znając realia tych miast górskich, gdzie ja się spodziewałem, że one będą dużo mniejsze, a są dość spore i tutaj wszystko jest. Jest i gotówka, tutaj w Indiach nigdy nie miałem problemu z tym. Będzie? Jest. Ostatnie 2-3 dni, to powiem wam, że sporo deszczu tutaj w Gangtok pada. Czasami jest tutaj więcej ludzi, bo wiadomo, że ten deszcz odstrasza trochę. Wczoraj jak deszcz padał ze 3 godziny, to jak sprawdzałem na aplikacji, które jedzenie dowożą, no to dowoziły tylko Pizza Hut i jeszcze jakaś inna pizzeria, więc może mają jakichś prywatnych, bo tak to nikt nie jeździł, nie dowoził jedzenia. Tak sobie radzą tutaj w górach w deszcz. Robotę trzeba zrobić, tym bardziej, że jak tu jakaś woda się popsuła, no ale kolega też nie chce zmoknąć. Biorę sobie na ulicy momosy z kurczakiem, no i powiem wam, że próbowałem już w różnych miejscach, no i kolega tutaj tak ukradkiem sprzedaje z boku, więc robi moje wam najlepsze. Kupowałem momosy tam u tamtego chłopaka i chłopaki zobaczyli, że coś nagrywam i mówią, że chcą być na YouTubie, także będą. Wziąłem już sobie jedzenie na wynos, teraz kolega przyszedł tutaj do mnie, mówi, że nie będzie mi smakować, bo teraz tutaj jadł, chyba pierwszy raz jadę, to już jadłem kilka razy, więc mi tutaj smakuje. Nie wytrzymałem i domówiłem sobie jeszcze jeden przysmak, no i kolega zaczyna mi smażyć. A moim daniem będzie oczywiście z kurczakiem i będą, kolega zobaczcie, tu jeszcze momosy klei, a ja sobie wziąłem pastę taką. Moje nudle zaraz będą gotowe, patrzcie, tu już wszystko ładnie wygląda. A, kolega jeszcze cebulę mi dokroi. No to powiem wam, że dzisiaj mnie trochę poniosło z tym jedzeniem, ale to ostatnia moja nocka tutaj, więc pewnie wszystko zjem. Witajcie telewidzowie, ja już po wyprowadzce, czekam na recepcji i tutaj dzisiaj znowu z tym podatkiem zrobiło się lekkie zamieszanie. Okazuje się, że każdy przejeżdżający tutaj musi zapłacić te 10, oj znowu zapomniałam, lokalnej waluty podatku, to jest około 8 zł. 8 do 20 zł nawet, różnie, w zależności od hotelu, od standardu, czy jakieś wydarzenie jest tutaj za dobę. To jest moim zdaniem mnóstwo pieniędzy. No i teraz tutaj z paniami trochę podyskutowałyśmy, bo ja w swoim bookingu tego nie mam, one mają napisane, to wygląda dla mnie jak dorobione. Ja już teraz poczytałam, wiem, że to jest, że to istnieje, aczkolwiek nadal na stronie tego nigdzie nie ma, że ja muszę to dopłacić, wiecie, i tak z jednej strony ich rozumiem, że mają rację, z drugiej strony ja mam, że all taxes i fees są zapłacone. No i taka sytuacja, kto tutaj ma rację i no ciężko tutaj rozstrzygnąć, tak? Więc chyba po prostu zapłacę to, no nie wiem, to 8 zł jest, za dobę uważam nadal to dużo, aczkolwiek nie chcę nigdzie później widnieć na lotniskach, że stąd nie wylecę, że nie zapłacona jakaś za noc jakiegoś podatku. Podatek zapłacony, zamawiam taksówkę i jadę na drugą część wyspy. Mam jakieś 18 km, pół godziny samochodem. Pamiętajcie, jak tu jesteście, żeby zamówić graba, wychodzi znacznie taniej. Jest i mój grab. Pakuję moje manatki i jedziemy. Ale mi się przesympatyczna pani trafiła. Porozmawiałyśmy całą drogę. 30 minut z nią jechałam. Niecałe 17 zł kosztowała mnie ta trasa, także tanio. Idę teraz do hotelu, jeszcze go nie zarezerwowałam, zapytać właśnie o cenę i zobaczyć pokój, bo tutaj z tego, co już zrobiłam rozeznanie dosyć duże tych hoteli, no to niełatwo trafić na coś dobrego. Ale tak, ja nie potrzebuję jakichś luksusów, ważne, żeby było wygodnie i nie śmierdziało. Wybrałam Sandy Beach Resort. Zobaczmy, co mają do zaoferowania. Jestem już w pokoju i trochę jestem zawiedziona. Już przejrzałam łóżko, tu mi jakiś robak po łóżku chodzi. Łóżko w ogóle nie wygląda, jakby było
czyste i świeże. Ja to oczywiście odkryłam. Tam jest plama i włosy. Tak, no tutaj tak samo wszystko odchodzi. Na zdjęciach wyglądało to o wiele lepiej. Łazienka. Zobaczcie, umywalka no, w stylu indyjskim. W ogóle takie wszystkie warunki całe. Ojej, jaki smród. Także ja wzięłam tylko na jedną nockę. Całe szczęście. Jutro czeka mi wyprowadzka. I ten pokój nie kosztuje 50 zł, tylko kosztuje prawie 90 zł. I robaki na łóżku to już jest przesada dla mnie, także... Już rozumiem, czemu pan na recepcji nie chciał mi pokazać pokoju, dopóki za niego nie zapłacę. Matko, a to co to takie wielkie? Takiego nie jeszcze, nie wiem, czy to mrówka, czy co, to nie widziałam. Poszłam na recepcję, pokazałam zdjęcia pościeli, robaków i że w ogóle i włosów na pościeli. Tego na filmie może tak nie było widać. No i pani tak trochę się przeraziła, powiedziała, o już wysyłam kogoś. No i zapytałam, czy nie mają innego pokoju, więc dostałam klucz i idę teraz sprawdzić. Może ten będzie trochę lepszy i przede wszystkim, żeby w łazience tak nie śmierdziało, bo aż tam... Pomyślałam, że dzisiaj nawet prysznica nie będę brała. Nie wiem, co mi pani wdała, ale to nie widzę opcji, żeby tu weszło, czy tu. Ale w tym pokoju pachnie. W ogóle o wiele lepiej wygląda. Nie no, ja się tu przenoszę. Czy to może działa bez tego? Nie. O, działa, bez karty, super. No i łazienka. No, umywalka już lepiej wygląda. Nie no, generalnie to wygląda tutaj, że jest to sprzątane, jakby tak przyjemnie. Jedyne co to tutaj, że ludzie będą chodzić pewnie z tych domków czy coś, ale jak zasłonię, to tam nie będzie mi to przeszkadzało. Nie, zostaję tutaj. Także warto pytać o zmianę. Jeśli Wam coś nie pasuje, to śmiało walcie, zawsze idźcie, walczcie o swoje, bo warto. Ja jestem teraz zadowolona. Wiadomo, nie jest to 5-gwiazdkowy hotel, ale już jest czysto, przyjemnie pachnąco, także od razu lepiej się czuję. Więc ja zmieniam rzeczy i zaraz idę na plażę. Wyszłam z hotelu i to przypomina trochę taki deptak w koło brzegu. Dużo sklepów, sklepików wokoło, jakieś kawiarnie, sklepy takie bardziej lokalne. Widzę tutaj 7-Eleven, może jeden z większych tutaj będzie. No i sporo ciuchów, no. Jak to na takim detaku. Aż sprawdzę, czy podobne do tego w Tajlandii. O proszę, otwarty 24 godziny na dobę. To jak Tajlandia. Hot doga można sobie zrobić. A tak poza tym to przypomina jakiś polski większy market, Żabkę może jakąś większą. A teraz idę już na plażę. Nie będę teraz wchodziła, tylko czas usiąść i się chwilę zrelaksować. Dosyć mocny wiatr wieje. Co tutaj mamy? O, można pojeździć na jet ski. Tak, poza tym są jakieś parasole, tam leżą, ale to pewnie z resortów. Piasek sztywny, jeśli w ogóle to można nazwać piaskiem. Bardziej to muszle tutaj powyrzucane. Kolor wody, no nie najgorzej, ale to nie jest to, co na Kolipę. Tu widać jakiś duży wieżowiec się buduje. O, coś dla Marcina, on uwielbia podziwiać samoloty. Zeszłam już z plaży, idę wzdłuż jakby tego deptaka i chciałam jakieś się kawy napić, ale tutaj to ceny, powiem Wam, takie zbliżone do europejskich. Trochę jestem zdziwiona, naprawdę. I noclegami, i cenami tutaj. No wiadomo, to taka bardziej nadmorska mieścina. Może dlatego. Idę zobaczyć, jak ceny w barze na plaży. Posprawdzałam ceny, tak samo brzmią europejsko. Około 30 zł trzeba dać za jakiegoś drinka. Za czanga małego 10 zł. Przyjemny deptak jest tutaj teraz przy plaży. Troszkę mam wrażenie, że nie wieje tak jak przy samej wodzie, także się teraz przejdę w tę stronę. Jetski to tutaj co chwilę, tutaj jedno, tutaj zaraz drugie, zaraz za tym kolejne biuro, a tutaj samolot podchodzi do lądowania. Jak nisko nad plażą, wow! Pięknie. I tutaj już można spotkać sziszę, gdzie w Tajlandii, no gdzieś tam też było, ale nie były tak widoczne jak tutaj. W Tajlandii to wiecie co popularne. Weszłam do kolejnego baru, tu cenowo trochę lepiej, za drinka około 21 zł trzeba było dać. Piwo też koło 10, kawa koło 10 zł, także tak, no muszę powiedzieć, że z 2 razy drożej jest niż w Tajlandii. W Tajlandii tak za 100 batów drinka brałam na Sunset Beach ostatnio, tak, na Kolipę, a tutaj no jednak trzeba dać za to 190 batów, mniej więcej tak w przeliczeniu. No jest drożej, jest póki co drożej, no dostaję takiego szoku kulturowego póki co. A w sklepie proszę, chang za ponad lekko 3 zł. Jakieś prosecco, szampana można kupić za około 18 zł. Też co zauważyłam, jest tutaj mnóstwo Hindusów i mam wrażenie, że ja jestem w ogóle w Indiach, naprawdę. Dzisiaj ten pokój typowo indyjskie warunki, które mi się kojarzą, jak byliśmy razem z Marcinem. No i wszędzie na ulicach po prostu Hindusi. W hotelu Hindusi, tutaj Hindusi, z obsługi Hindusi. Tak chodzę i jeszcze pytam ewentualnie, żeby zmienić pokój, ocenę. No i tutaj tak samo nie są ludzie tak sympatyczni i mili jak w Tajlandii. No i nie chcą pokazywać na przykład tych pokoi, także masz ceny tutaj, spójrz sobie.
takie, wiecie, no jakby w ogóle im nie zależało na klientach. Zobaczcie, co te koty dostały do jedzenia. O, kość. Obgryzają kość. Dziwny, bo tutaj na dole dwa są. Tutaj siedzi mama. I tutaj jeszcze, cześć kocie. Oj, wystraszyłem cię, tak? Cześć. Wczoraj mi się też to rzuciło w oczy i dzisiaj już kilka razy duty free sklepy. Wydaje mi się, że to są hinduskie ciuchy, a nie muzułmańskie. Miałam lokalny sklepik i okulary były tam 15 tych ringgitów. Teraz przyszłam do pana Hindusa. Ile? Najtaniej to 30, a z polaryzacją to już w ogóle 80. Z 80, nie wiem, nie chcę teraz składać, koło 60 zł. Tak mówię, co? Za mój nocleg nie dałam dzisiaj, nie, za dzisiejszy nocleg dałam ponad 80 ringgitów. Za wczorajszy dałam mniej niż 80. Także wiecie, no tutaj albo ładnie trzeba się targować, nie wiem, nie umiem się jeszcze odnaleźć w tym kraju. To chyba pierwszy sklep z alkoholem mocnym, jaki tutaj znalazłam. Zaraz pójdę zobaczyć na górę. W międzyczasie kupiłam sobie kaszkę jeszcze. Spory sklep, to ciężko taki normalny znaleźć. No a tutaj proszę, od razu widok na plażę. Może ja sobie coś dzisiaj kupię na wieczór? Za litrowego balantajsa trzeba dać tutaj 50 ringgitów, czyli 42 zł. To dobra cena. Za 10-letniego 81 zł. Tutaj jakaś litrowa za 40 zł. Szkocka też za 42 zł. Za litrowy gin wychodzi 66 zł. Uwaga, kto rozpoznaje te butle? Proszę. Raz, dwa, trzy. No oczywiście, że to z Tajlandii, Samson. Już nie pamiętam ile na tajskie to wychodzi, ale bardzo wydaje mi się korzystna cena tutaj tak samo jest. Z drugiej strony mają bar z widokiem na zachód słońca, zobaczcie. Świetna opcja. Ceny w barze może nie najniższe, ale pan powiedział, że jeśli chce coś się wypić innego niż mają w karcie, to na przykład wino można sobie wziąć całą butelkę i on otworzy i wypić można na tarasie. Zrobiłam małe zakupy w sklepie, sprzedawcy są przemili i cudowni, po prostu świetnie się z nimi rozmawiało, ale lecę już teraz na zachód słońca. A tutaj jakieś przedstawienie robotów mamy. Swoją drogą dowiedziałam się, czemu jest tutaj tyle Hindusów, mają bezpośredni los z Indii, Indigo, dlatego łatwo im tutaj się dostać. Aha, i co jeszcze? Przychodzą podobno do sklepu masowo po 4 litry alkoholu, żeby stąd wywieźć. A my dla odmiany możemy wziąć tylko jedną butelkę litrową mocnego alkoholu i dwie poniżej 22% Aż prawie nierealne te kolory się teraz wydają. Dotarłam już do mojej restauracji, ale nie wiem, czy tu ludzie już czekają na zewnątrz na stolik, czy o co chodzi, bo chyba z tego co widzę wszystko w środku zajęte. Tam jeden widzę wolny, ale może sprzątają. Udało dostać mi się stolik, ale czekam już 20 minut, więc wcale nie tak mało, a mojego jedzenia ani widu, ani słychu. Jest mój butter chicken, bardzo dziękuję panu. Do tego przyniósł mi jeszcze moją parrotę. Zabieram się za jedzenie, bo już zgłodniałam. Parrota taka dosyć mała, nie tak jak w Bangkoku na przykład. No ale zobaczmy sos. Sos naprawdę dobry. Trochę dziwnie podane, bo jakby nie mam za bardzo gdzie tego wyłożyć, ale sos przepyszny. Zjadłam, posiedziałam chwilę, porozmawiałam z lokalnymi, a w sumie z Hindusami, którzy tam pracują. I powiem wam, no przepyszne jedzenie, naprawdę jedno z lepszych, które jadłam. Miałam masala butter chicken i jeszcze ta parotę i naprawdę to było no coś niesamowitego, na pewno lepsze niż to, co jedliśmy w Bangkoku i mam zamiar jutro tam wrócić. Za całość zapłaciłam 30 zł, ale naprawdę warta kolacja tej ceny, bo było no dla mnie przepysznie. Tutaj po lewej 109 to jest mój pokój, ale zaraz wam pokażę. Tutaj jest od razu wyjście na plażę i do restauracji. Jutro tutaj mam podobno śniadanie jeszcze w cenie, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i jak widać w restauracji pusto, o, jakieś grajki tam na gitarze grają albo przygotowują się, ale tutaj nikogo nie ma. Także tak, tutaj jeszcze ktoś siedzi. Aha, tutaj jetski już poskładany. No i zobaczcie, tak to wieczorem wygląda. Aha, shisha na stołach porozstawiana. No i tyle, no nic tak za bardzo się tutaj nie dzieje. Podpytałam i shisha w tym miejscu kosztuje 50 ringów, czyli jakieś 42 zł, a w innych miejscach, jak pytałam na plaży, tam troszeczkę dalej, to kosztowała 25, 35, w zależności od miejsca. Także
No ten mój resort dosyć drogo wypada. Dalej na plaży widzę, że jakiś fire show jest. Na mnie już pora, wróciłam do pokoju. Dzisiaj zmęczona dzisiejszymi przeżyciami. Jeszcze karalucha dorwałam ogromnego w łazience, schował mi się pod płytki, także w sumie go nie dorwałam. I w tym hotelu śmierdzi, już wcześniej to czułam. W łazience teraz to czuję w pokoju. Unosi się zapach papierosów, a ja tego nienawidzę. Także myślę, co tu jeszcze jutro zrobić. Z chęcią bym tutaj została, bo ten pokój jest, jak widzicie, całkiem przyjemny i dobrze mi tutaj, ale no jeśli będzie śmierdziało tak papierosami, no to ja niestety no odpadam w tym wypadku. Zobaczymy, jak jutro wyjdzie. Także to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i do następnego. Buźka! Kolejny kolega przyszedł tutaj. On mnie odwiedzić. Świetnie. Witamy. Zapraszam. Don't mind if I say that I love you. Every day another high do. 'Cause you know I do, I do. I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring.